Witam serdecznie w kolejnym materiale u nas na naszym kanale. Dzisiaj ponownie wracamy do ratusza po to, żeby Wam jakby uzupełnić informacje. Dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim pokazać Wam takie najcenniejsze zbiory tego muzeum. No i co? Zapraszamy do środka. No to tak, tutaj mamy salę rycerską w zamku w Podhorcach. Kuba, co możesz na ten temat powiedzieć? No, był to zamek, w którym mieszkali Sanguszkowie i w związku z tym, że zajmowali się kulturą szlachecką, sami byli szlachcicami ze znamienitego rodu, to u nich zachowała się taka sala rycerska, której no nie ma niestety do dzisiejszych czasów i tutaj na tych zdjęciach widać, ile tych kopii, ile tego uzbrojenia dawniej tam było. Część tego na szczęście przetrwała i jest w Muzeum Ratuszowym. Taką najciekawszą chyba i w ogóle najciekawszym eksponatem, który według mnie przynajmniej się tutaj znajduje, jest ta nad moją głową kopia husarska. Nie wiem, czy kojarzycie z filmu Ogniem i Mieczem, jak po prostu w pełnym rysztunku jechał ten husarz, trzymając właśnie tą kopię husarską. Ona uderzając w przeciwnika cała się rozbryzgiwała. No, rozbryzgiwała się, bo ona często była pusta w środku, żeby zmniejszyć po prostu masę tego. No gościu jak jechał z taką wielką kopią, no to weź 5-metrowego kija do ręki, czy jesteś w stanie go utrzymać, nie? No, wyobrażam sobie, że jest to dość ciężkie, a jeszcze oprócz tego, że oni mieli zbroję i jakby całe oporządzenie, no niestety musieli na czymś oszukać wagę, bo to też był pewnie ciężko dźwignąć. No i właśnie on trzymał sobie tą kopię, dzięki temu cały czas równo prosto mógł w tego przeciwnika jadąc wycelować. No a często z tych kopii nic nie zostawało, dlatego ona jest tutaj taka piękna XVIII-wieczny zabytek, jeden z niewielu w Polsce zachowanych. Przejdźmy teraz do galerii, tutaj możemy zobaczyć bardzo ciekawą broń, o której też Jakub może co nieco opowiedzieć, ale też można było coś takiego spotkać w niektórych grach, więc to też jest taki element jakby bardziej nowoczesny, że tak powiem. Tak, no regiment i buzdygan widoczne były rzeczywiście w grach komputerowych, weszły trochę w popkulturę, ale widywaliśmy na pewno je często na przykład na obrazach. No, maturę, prawda, zdawaliśmy gdzieś, wcześniej się uczyliśmy, czy tam w liceum, w technikum, w szkole podstawowej, co chwilę nas katowano, że tak powiem, tymi obrazami, gdzie był jakiś Sobieski czy ktoś, no to co drugi po prostu dowódca nasz wojskowy trzyma taki buzdygan, trzyma taki regiment, to były oznaki władzy danego dowódcy oddziałów wojskowych. A wcześniej, no na przykład taki buzdygan, no to była też broń i to no, bardzo niebezpieczna broń, bo jak to było dobrze zaostrzone, jakby tym w głowę palnąć czy coś przeciwnikowi, no Nawet tego służyło. Nawet takim niezaostrzonym jakby dostał, to faktycznie no, bardzo by to się źle skończyło. Dokładnie. Generalnie dalszą częścią tej oczywiście galerii jest tutaj właśnie kilka elementów oryginalnej właśnie zbroi husarskiej. Tak, są tutaj oczywiście elementy zbroi husarskiej, są to i napierśniki, i naramienniki, czy też na przykład w tej górnej części obojczyk, czyli po prostu chroniło nam tutaj obrzeże szyi i obojczyki, jak sama nazwa wskazuje. No, też jest to rzecz wyjątkowa. Niewiele zachowało się w Polsce, że tak powiem, tego typu elementów, czy tutaj na samym dole mamy dzwon hełmu husarskiego, takie jak widywaliśmy na filmach historycznych, czy w tym wspomnianym przeze mnie Ogniem i Mieczem. Często w podręcznikach szkolnych widujemy informacje o portrecie szlacheckim, że był to portret realistyczny. I tu w Tarnowskim Ratuszu mamy okazję zobaczyć przepiękną galerię właśnie typowych portretów szlacheckich, a ten, obok którego ja stoję w tym momencie, jest wyjątkowy. Z jakiego powodu? Ano z tego powodu, że widać tutaj odcięte ucho szlachcica. A więc realizm, można powiedzieć, w pełnej krasie, gdzie część ciała z powodu jakichś tam, w szczególności kontuzji wojennych, które chciała waleczna nasza szlachta podkreślić, no, pokazywała to również na obrazach. W chwili obecnej znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym w Tarnowskim Ratuszu mamy piękną kolekcję. Kolekcję zarówno pięknych kryształów, jak i porcelany miśnieńskiej. Jest to kolekcja, która w większości należała do rodziny Sanguszków. Warto zwrócić uwagę właśnie na te pięknie zdobione kryształy. Pojawiają się na nich na przykład herby rodowe. W chwili obecnej znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie poza pięknymi zabytkami mamy również bardzo ciekawe portrety. Są to portrety dwóch braci Sanguszków. Nad moją głową widzimy Władysława Sanguszkę.
A przejdźmy na drugą stronę. I tutaj widzimy jego brata Romana. Dlaczego są to bardzo istotne postaci? Ponieważ Władysław Sanguszko i Roman byli uczestnikami powstania listopadowego. Nawet Władysław otrzymał za nie Order Virtuti Militari, a jego brat w czasie powstania został niestety złapany przez żołnierzy cesarskich i postanowiono, że będzie on przetransportowany do niewoli. Dano pewną możliwość. Podstawiono pod nos dokument, w którym miał się podpisać, że do powstania skłoniła go żałoba po śmierci żony. On, co ciekawe, nie dość tego, że tego papiera nie podpisał, to jeszcze stwierdził, że do powstania poszedł z przekonania. I dosłownie tak wpisał w tym papierze. Jak zobaczył to car, to kazał go piechotą prowadzić na Syberię. Pochód na tą Syberię trwał rok. I w Muzeum Tarnowskim znajduje się właśnie tutaj w tym pomieszczeniu pamiątka, którą on z tej Syberii przywiózł. Mamy tutaj taki pięknie oprawiony kubek, który miał właśnie przywieźć z tamtej okolicy do Tarnowa. No ja wiem, że Kuba tutaj cały czas się by chciał wypowiadać, gada, no i gada, no i co zrobić? No gada, no taki chłop, no. No ale tak żartem pół serio. Coś właśnie dla miłośników piwa. W tej tutaj gablocie znajdują się dwa pięknie zdobione kufle. Ten tutaj, który się obraca i ten tutaj z drugiej strony. Wydaje mi się, że tutaj będzie jakieś 2, może 2,5 litra. Także dla takich miłośników wybrać się na Oktoberfest i napić się z takiego piwa, to na pewno by był sztos. No dobra kochani, no to tym pięknym akcentem mam nadzieję, że Wam się tutaj spodobało, że dowiedzieliście się jakichś ciekawszych rzeczy na temat ratusza. Tutaj jest naprawdę co oglądać, co zobaczyć, dlatego też ja Was tutaj zapraszam. Tak samo Jakub zaprasza Was do Muzeum Ziemi Tarnowskiej. No i co? Zasubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie jakimś miłym słowem, a my przede wszystkim Was zapraszamy do tego, żeby się wybrać z domu, przyjść tutaj, przekonać się na własne oczy. No i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.